Co to jest iluminacja? Iluminacja to jest nazwa i pogląd Augustyna. Nazwa i pogląd utrzymały się długo, przez całe wieki średnie, w całej średniowiecznej filozofii. W myśl tego przekonania osiągamy wiedzę przez oświecenie umysłu. Wtedy, w takim momencie oświecenia, umysł bezpośrednio widzi prawdę. Tak jak oczy widzą realny świat. Widzi ją wprost, bez rozumowania. Iluminacja zresztą nie jest działaniem ekstazy, nie jest bezmyślną ekstazą, zachwyceniem, jest spotęgowaniem myśli. Potrzeba tylko, ażeby osiągnąć ten stan czystości serca. Ta czystość serca jest ważniejsza od działania umysłu. Imię? Franciszek Nazwisko? Retman, Rok urodzenia? 1944. Wzrost 176 cm. Ciężar ciała 66-200. To już jest krótkowzroczność zmuszająca do stałego noszenia szkieł korekcyjnych. Ciśnienie tętnicze jest w granicach normy 130/80. Wyraźne tendencje do skrzywienia kręgosłupa, bardzo nieprawidłowa sylwetka. Proszę przyciskać czerwony przycisk na sygnał świetlny, zielony na sygnał dźwiękowy. Rysik należy prowadzić tak, aby nie dotykał krawędzi szczeliny. Proszę starać się ustawić pionowo wskaźnik w aparacie. Jeszcze nie ma. Jeszcze trochę, proszę. Troszeczkę. Proszę szybko ułożyć z klocków taką figurę jak na wzorze. Przeprowadzone badania wykazały wielokierunkowe uzdolnienia, wysoki poziom inteligencji, a również zainteresowania poznawcze i skłonność do refleksji. No co? No dobrze, dziękujemy panu. Proszę bardzo, Może pan jeszcze siądzie tutaj. Można troszkę dostać. Ja chcę zobaczyć. To jest, no, Pan Retman. Tak. Zadanie. Proszę Dobra, bardzo. można maturę. tutaj jest. No nieźle pan zdawał. Bardzo dobra jest to matura. No tak nawiasem mówiąc, to dlaczego się pan zdecydował akurat na wybór fizyki jako kierunku studiów? Bo na maturze to właściwie tak z wszystkiego pan jest niezły. Zdawało mi się to najbliższe. Czy jakiś dział fizyki pana szczególnie interesuje? Czy coś szczególnie pana interesuje, jeśli idzie o rozmaite działy, różnorodne działy fizyki? Chyba tak, że wolałbym na to pytanie odpowiadać. Przepraszam, że tak pytam, ale tak zawsze interesujemy się
co sobie wyobrażają kandydaci na studia, jeśli Takie chodzi o przyszłą nieskażone karierę. umysły jeszcze. Jakie są czy jakieś specjalne aspiracje życiowe wiąże pan z wyborem właśnie fizyki? Znaczy mam poważnie odpowiedzieć? Jak najbardziej. Nie chciałbym powiedzieć głupstwa, ale wydawało mi się, że chciałbym pewne rzeczy wiedzieć po prostu. No ale to o każdych studiach można to samo powiedzieć, że się człowiek dowiaduje nowych rzeczy. No, wydawało mi się, że w fizyce człowiek dowiaduje się rzeczy pewnych, to znaczy jednoznacznych. Niech Państwo nie wstają. No co, myślisz, że wylądują, zanim skończymy studia? Chyba nie zdążą do 65. Broń do przodu! Jest wyrównany. Równy krok. A tam z przodu. Broń pod siebie, oczy zamknąć. Ale ja się nie podczuwam do żadnej odpowiedzialności za bombę atomową, ponieważ to zostało wynalezione kiedyś tam, bez żadnego mojego w tym udziału i mój wpływ... No dobrze, ale w końcu nie oni ją wykorzystywali, nie oni ją rzucali. Czasy, kiedy fizyka o czymkolwiek decydowała, tak jak lat temu 30, minęły. Teraz, jeśli chcemy szukać odpowiedzi na to, czy fizyk może w obecnej chwili zadecydować o losach świata, totalnej zagłady, totalnej katastrofy, to możemy sobie spokojnie odpowiedzieć nie, te czasy minęły. Dzisiaj o tym może decydować biolog, może facet majstrujący w genach.
Więc jeśli mamy dyskutować o tym, czy fizyk dzisiaj za coś odpowiada, to możemy zamknąć budę i powiedzieć nie. Jeśli interesuje nas natomiast problem odpowiedzialności uczonego, to odczepmy się od nas samych. Przestańmy być megalomanami, popatrzmy na te rzeczy. Pierwszą wiodącą nauką. Właśnie, no. Stała się zwykłą, szarą, wyrobniczą pracą. Odpowiedzialność taka, jaka była 30 lat temu, już nie istnieje. Spadła ona na barki innych nauk, których potencjalna groźba, taka jak biologia molekularna, czy eksperymenty właśnie nad genami, mnie na przykład bardzo przerażają. Ja rozdzielam takie dwie sprawy. Czystą naukę, którą należy pchać i jeżeli ktoś w rezultacie ludzi pchają, czysta ciekawość, bardzo szlachetna pobudka. Nauka, czysta poezja, nie istnieją takie pojęcia. Opowiadasz, czysta poezja istnieje. Bo tak naprawdę to jednak nikt z nas, pracując nad tą fizyką, się nie przejmuje światem, tylko chce zrobić tą swoją osobistą karierę, czyli zarobić dostatecznie dużo pieniędzy, żeby mieć willę, żeby mieć samochód, żeby mieć towarzystwo, oczywiście, żeby mieć towarzystwo ludzi, wśród których się będzie odpowiednio czuł, żeby miał odpowiednio, powiedzmy, ważnych znajomych i żeby odpowiednio się liczył wśród ludzi, wśród których bywa. To są jak najbardziej naturalne dążenia wszystkich ludzi. Wobec tego fizycy, którzy tutaj u nas skończyli studia, to powinni masowo przy pierwszej możliwości jednak zostawać w jakichś takich krajach, gdzie tam się zarabia pieniądze, bo tutaj tych pieniędzy się nie zarabia na fizyce. To jest po prostu przyjemność. To jest na ogół traktowane jako przyjemność. Oni są w Polsce, a zrozum, że człowiekowi są potrzebne nie tylko pieniądze, a kariera rozumiana w formie towarzystwa ludzi, oczywiście w formie uznania wśród odpowiednich ludzi, w formie tego typu potrzeb. Miałeś płaszcz. Możesz zmarznąć. Przecież jest chłodno. No dobrze, idź już. Kiedyś cała masa ogromna materii, którą znamy, z której się składa kosmos, galaktyki, układy słoneczne, my sami, była skupiona w czymś, co się określa jako stan pierwotnego skupienia. Był to punkt, który nie istniał w czasie, tak jak my rozumiemy czas, nie miał wymiarów i jakieś 10 miliardów lat temu
tak to się przynajmniej oblicza, nastąpił wybuch tego punktu. I od tego momentu cały wszechświat jest w stanie eksplozji, wybuchu. I Poczekaj, podobnie ale- z galaktykami. Jesteśmy doświadczalnie obserwujemy, że galaktyki się coraz bardziej oddalają. Czyli cała materia, w której jesteśmy, się rozrzadza. I właściwie następuje... Od momentu tego wybuchu, tak? A pod jakim znakiem zodiaku ty się urodziłeś? Ja? Dlaczego pytasz? Pan sam sobie nie lubi, pan sam siebie nie lubi. Pan się spać się położy, ale różnie myśli pan ma w sercu. Ale w swoim życiu pan dużo przekrości przechodził i przechodzisz pan dalej. Ode mnie ty! Zostaw mnie, no! Idź stąd. Idź stąd, proszę cię. Idź, przestań wreszcie chodzić za mną. Proszę cię, przestań za mną chodzić. No wyjdź stąd. Wyjdź stąd.
Ostrowiu, rudzieją jałowce. Przepraszam cię bardzo, dobra? Na sekundę. Trzeba będzie iść spać. Dla ciebie to jest za ciężkie, to się wybierz na autostop, no i będzie dobrze. Jak wiesz, wziąć 5 haki, Bazia skółę i po tobie. Danio! Stajesz? Stajesz? Nie lej, błagam cię. Dobra. Proszę cię, tylko nie lej. No to wstawaj. Już wstaję. Dobra, to bierz swoje rzeczy, idzie. My lecimy. Ja was dogonię. Przepraszam cię.
Słyszałem, że buntujesz coś tam ostatnio. Co się stało? Nie, no przecież wiesz, no, ja się nie buntuję, się już dawno przestałem buntować w jakikolwiek sposób, tylko no nie wiem, no przecież ja mam wybierać i żądają ode mnie wyboru. Ja nie chcę tego robić. Przecież my, no nie wiem, wiesz sam najlepiej, już my nic nie wiemy. No, nauczyliście nas fizyki sprzed 20 lat. To wszystko jest świetnie, wreszcie, tylko że nie wiemy w tej chwili, co się we współczesnej fizyce naprawdę dzieje. No jest to przepaść dosłownie. No i jak ja mam wiedzieć, w którym punkcie fizyki jest akurat to miejsce, w którym powinienem pójść? No. Ja nie wiem, gdzie można być dobrym. A byś chciał być dobrym? Ty nie? Nie wiesz, no nie chodzi, wiesz, nie chodzi mi o to, żeby być dobrym, tylko chodzi mi o to, żeby no, znaleźć się w takim miejscu, żeby po prostu, no, żeby ogarnąć całość, żeby móc syntetyzować. No, jakieś tam szanse masz, wiesz, Einsteinowi i paru innym się udało. Taką jedną szansę na 10 000 może ci dać. No, nie chodzi o to, żeby być od razu Einsteinem, tylko no ja nie chcę w tej chwili wybierać, nie chcę się dać wpędzić w uliczkę wąskiej specjalizacji, wiesz, no. Wiesz, wybór w ogóle jest trudny i to chyba nie tylko w fizyce, w życiu też będziesz miał ten problem. Chodzi o to, że przy każdym wyborze koncentrujesz się na tym, co tracisz, a nie to, co robisz. Ale w fizyce musisz się decydować natychmiast. Jedyne cokolwiek osiągniesz, to przed 30 tylko. Najważniejsza różnica między wymiarami w przestrzeni i czasem polega na tym, że podczas gdy w przestrzeni możemy poruszać się w różnych kierunkach świadomie i celowo, bieg czasu w naszej świadomości jest niejako automatyczny. Nie możemy nim kierować. Bieg czasu w naszym umyśle można by porównać do ruchomego oświetlenia. Teraźniejszość i przeszłość, która istnieje w naszej pamięci, są oświetlone, natomiast przyszłość tonie w ciemnościach. Być może jednak istnieje sposób na to, by oświetlić przyszłość, by rozszerzyć owo oświetlenie. A może są tacy, którzy nawet w ciemnościach potrafią dostrzec niewyraźne zarysy tego, co będzie jutro. Poglądy te mogą brzmieć zaskakująco w ustach fizyka, ale nauka współczesna nie wyklucza tego, że przyszłość istnieje w teraźniejszości, podobnie jak przeszłość istnieje w naszej pamięci.
Przepraszam. Co ty, Franek? Nierówno zaczęte. Wszyscy uderzają silno i jednocześnie stawiają nogę na ziemi. Baczność! Wolniej! Wolniejszy krok. Wyżej noga. Rączka pracuje do pasa i w tył do oporu. Prawoskrzydłowy. Wyżej noga. Właśnie specjalnie przyjechałam, żeby ci coś powiedzieć. Chyba domyślam. Tak, ale widzisz, teraz tylko chodzi o to, żebyś mi mógł trochę pomóc, wiesz? Właśnie inaczej bym tu nie przyjeżdżała. No chodzi mi o Faustę. Na jeden moment, wiesz? Bo teraz nie mam wgrywania moich koleżanek ani nikogo i właśnie o to bym cię chciała bardzo prosić, żebyś mógł to załatwić, dobra? Małgosiu, przecież... No, czy ja chcę być z tobą, no przecież to... Ale nie bądź możesz zły. tego tak rozumieć w ogóle. Wiesz, ja tu Nie nie ma przyjechałam, żeby cię brać na litość w ogóle i nie być jaką jakiś śmieszny, litość? ale zostaw naprawdę. No co ty, przecież to jest jeden moment, tylko i o to cię proszę, no. A ja cię proszę... Nie, proszę cię... No Franek, no nie wygłupiaj się, przecież coś. Nie. To jest jedna chwila, Nie, dobra? Naprawdę tylko chodzi mi o forsę, inaczej mi nie przyjeżdżano. Ewka wyjechała na możesz w ogóle tak- wakacje. Nie, na... Nie możesz tak ani myśleć, ani tak mówić nawet, no. Przecież... Nie wiem, to dopiero teraz jesteś Ale warta, to dlaczego? coś między No- nami... Nie rób takich min, no. Przecież nie oszukasz mnie w ten sposób. Proszę cię, ja nie wiem, no, nie psujmy wszystkiego. Nie. Tak. Proszę bardzo, możemy Państwo zobaczyć. Może zobaczyć trochę? To co, węgiel trzeba z piwnicy nosić będzie? Z piwnicy, tak, z piwnicy. A wodę będziemy grzali, tak? Tak, woda jest. No to fajnie. Świetnie, czy nie mogłoby być trochę taniej? Nie ma mowy. Nie No można. ale troszeczkę może... Nic na to nie poradzę, nie mogę. To już jak Państwo uważają. Proszę chwileczkę nie oddychać. Czy pan chce posłuchać dziecka?
panielikanie próbowałem się dowiedzieć o poeta, ale to nic nie załatwia. Ja w tej chwili po prostu nie daję rady, no muszę. No dobrze, a zdaje sobie pan sprawę z tego, że już raz zerwawszy z nauką, potem jest niezmiernie trudno znowu się z nią jakoś związać. Ja także prawie że nie znam przypadków ludzi, którzy przerwali studia i potem znowu jakoś je kontynuowali. Bardzo bym chciał wrócić, no, tylko że no, jestem w tej chwili, jestem zupełnie, nie mam innego wyjścia. Zresztą karmią, weź rękę, karmią bułkami, bułek narzucają, nie znają się, a potem chorują mi ryby. Widzisz, jakie fajne? Ty się tym zajmujesz? Tak. Nie fajne? Weź popukaj z tamtej strony. To przyjdą. Teraz ma być jeszcze drugie akwarium kupione i to się postawi jedno na drugim. Wiesz, najładniejsze to są welony. Widziałeś kiedy? Nie. Takie fajne, wiesz? Taki ma ogon, taki, no akwarium taki, wiesz, jak płynie, to jest się tak. I tutaj z przodu też takie, wiesz, i tak. Albo skalary mają z kolei takie ogony, dwa duże. Zresztą nazywają się rybą księżycową, dlatego że mam, wiesz, taki... Ale prosiłbym 100 zł do jutra, co? Już nie da rady. No cicho, już nie mogę. No. Uspokój się. Cicho! No nie bądź tak. Cicho, bo... Uspokój się. Widział pan? Tak. No jak to co? I dlaczego pan stempel stawia?
No przecież wszystko w porządku przecież. No jak to w porządku? Ciśnienie puszcza, wyraźnie puszcza, tak? Przepraszam bardzo, musiałem się... No kogo? zaraz- Chorego musiałem pan będzie zostawić. przepraszał, chorego pan będzie przepraszał. Niech pan nie krzyczy. A co mam bić? Tak. To co, długo to będzie trwało? Nie, niedługo, za chwilę pan uśnie. No właśnie. Jak to będzie? Czy ja będę dobrze spał po tym? Myślę, że tak. Tak? To znaczy co? Ale ja się boję, że jak jutro pójdę do pracy na przykład, to nie wiem, będę senny czy rozbity. Myślę, że nic takiego nie będzie miało miejsca. To znaczy co? Uważa pan, że... Elektrody przyklejone do skóry badanego pozwalają na dokonanie zapisu zmian aktywności bioelektrycznej odpowiednich okolic mózgu. Badany zasypia. Wkrótce obok powolnych fal o nieregularnej amplitudzie zaczynają pojawiać się krótkie serie fal o dużej częstotliwości, tzw. wrzeciona snu. Taki wykres oznacza już zapadanie w głęboki sen. Sen o takim obrazie elektroencefalograficznym trwa tym dłużej, im większe było fizyczne zmęczenie badanego. Co mniej więcej 1,5 godziny w wykresie następują zmiany wskazujące na swoisty wzrost aktywności mózgu. W fazie tej można obserwować charakterystyczne ruchy gałek ocznych pod powiekami. Według dotychczasowych danych większość marzeń sennych przeżywana jest właśnie podczas tej fazy snu. Duże zmęczenie umysłowe wpływa na przedłużenie tej właśnie fazy, zwanej w literaturze fazą paradoksalną. Osoby sztucznie pozbawione tej fazy snu doznają zaburzeń życia uczuciowego, a nawet halucynacji wzrokowych i słuchowych na jawie. U osób wprowadzonych w sen hipnotyczny rozkaz hipnotyzera może spowodować dowolny zapis elektroencefalograficzny pracy mózgu. Proszę otworzyć oczy. Pan już się wyspał, już jest rano. Proszę otworzyć oczy, już jest widno. Już pan się obudził, już jest po wszystkim. Tak. Co się panu śniło? Czy pamięta pan, co się panu śniło? Tak, pamiętam. Co to było? Nie wiem, jakieś podwórze. A na nim? Coś... To nie jest do opowiadania. Czy to nie ma sensu tego opowiadać, bo to nie będzie to. Proszę pani, to za ile dni mi pani płaci? Za 3 dni. Ja spałem jeszcze 17 i 28. Coś się nie zgadza. To proszę w pracowni wyjaśnić. Proszę pani, czy pani myśli, że ja śpię dla przyjemności? Ja dla przyjemności to ja śpię w domu. No jak sobie wyobrażasz? No przecież to... No znacznie lepiej zarabiam przecież niż teraz. Wiesz?
Nie, no właśnie wiesz, o tym myślałam, że naprawdę, no muszę iść do pracy, no zastanów się. No. Może jest bez sensu. Przecież mamy takie wydatki. No i co? Naprawdę, no nie dajemy sobie rady. No, to z dzieckiem coś, może mi tłumaczyć. No do żłobka pójdzie. Sama mówiłeś, że dziecko nie powinno też. No tak, no ale nie ma innego wyjścia, naprawdę. Czy będę miał nadgodzinę teraz? No ale wiesz, że nadgodziny to przychodzisz do domu i później znów cię nie ma cały dzień. Potem tylko siedzisz nad książkami, właściwie ciebie w ogóle nie mamy. Współczesna neurofizjologia dąży do ustalenia, które struktury mózgu są odpowiedzialne za poszczególne stany i czynności organizmu. Eksperymenty prowadzą do zestawiania coraz dokładniejszych map mózgu. Małpie wszczepiono elektrody w określone punkty okolicy podwzgórza. Drażnienie prądem elektrycznym tych obszarów wywołuje natychmiastowe objawy agresji. Po wyłączeniu impulsów zwierzę od razu się uspokaja. Czy wykonujesz na ludziach takie doświadczenie? Tak. Tak? Tak. To znaczy, co można tak wszczepić komuś elektrody i na zawołanie mieć na przykład napady furii, stany agresji. Tak? Tak. No ci nie zapytasz, co u mnie. Bo się domyślam. Ożeniłeś się, masz dzieci. Przypuszczam, No. że starasz się być bardzo porządnym ojcem i lojalnym mężem. Myślisz, że to źle? Podejrzewam cię również, że masz bardzo piękne i podniosłe problemy. I strasznie serio siebie traktujesz. Ogromnie. Myślę, że nie powinniśmy tak się sobą przejmować. Chyba naprawdę nie jesteśmy tacy ważni, jak nam się wydaje. Czy to są myśli, które Ja nie ktoś wiem, po przysyła? prostu może i moje, może i czyjeś, nie wiem, ale tak jak teraz najprędzej moje myśli. Pana myśli. One są u pana w głowie? Dochodzą mi do głowy. Dochodzą do głowy, tak? No to może ktoś przysyła. Nie no, ja bym był żyjący tak jak pierw, to może by tak było, że ktoś, a teraz to ja nie wiem, chyba nie. Chwileczkę. Dla celów diagnostycznych pobiera się płyn mózgowo-rdzeniowy u chorego. Następnie płyn ten wstrzykuje się pająkowi. Pod wpływem wstrzykniętej substancji sieć tkana przez pająka ulega odkształceniom. Normalna sieć pajęcza. Sieć tkana po wstrzyknięciu płynu rdzeniowo-mózgowego chorego. Według doświadczeń niemieckiego badacza Petera Witta wyraźne i charakterystyczne odkształcenia sieci pajęczej występują wtedy, kiedy chory cierpi na schizofrenię. Ale tam to nic fali, no. Ale tam nie chcę, ale tam to nic fali, no. 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 Ale tam to nic fali, no.
pan, panie Franko, ja się tak zastanawiam, po co ci ludzie żyją? Sami sobie kłopot robią i innym. A ile forsy na to idzie, panie? Szkoda panu? Nie, nie szkoda. Ale się tak zastanawiam. Hitler miał rację, pan. Kto? Hitler. Znaczy co, do gazu chciał pan wszystkich, tak? Nie, do gazu nie, no. Może jakiś humanitarny, wie pan, zastrzykiem albo cholera wie jak, no. Pan rozumie, co pan mówi? A co mam nie ogóle? rozumieć? Dla mnie pan jest normalne bydle po prostu. Zatrzymaj pan. Po co? No już, no. Boję. Jak się boję, pani. Ale nie będzie w żadnym Słuchaj, powiedz mi, czy według ciebie istnieje jakieś kryterium, jakaś granica? Ja sobie po prostu nie bardzo potrafię poradzić. Po prostu do kiedy człowiek jeszcze jest człowiekiem? No z punktu widzenia medycyny, dopóki trwają w nim jakiekolwiek procesy biologiczne. Dobrze, no przecież no, są ludzie jak rośliny. Przecież to jest naprawdę tylko wegetacja. No, ja nie wiem, przecież to są tylko ciała. No mówisz tak, jakby można było oddzielić duszę od ciała, jakby dusza mogła sobie wyfrunąć z ciała jak gołąbek. Dobrze, ale jeżeli tak nie jest, jeżeli jest to jakaś jedność, no to naprawdę no, dlaczego my wkraczamy tak brutalnie, tak ingerujemy w materialną podstawę duszy? Przecież, no, przecież elektrowstrząsy to jest amputacja. Przecież to nie są ci sami ludzie przed zabiegiem i po zabiegu. Ale słuchaj, każdy zabieg medyczny jest ingerencją w tą materialną podstawę, o której mówisz. Poza tym, no, tutaj nie ma jakichś ewidentnych podziałów. Tutaj nie da się rozdzielić duszy od ciała, zabiegów mniej brutalnych od bardziej brutalnych. Po prostu nie są to sprawy tak ewidentnie rozdzielne. Jak pan się teraz miewa? Dobrze. Przecież... Nic pana nie boli? Nie. Bardzo pan jest zmęczony? No. Proszę pana, czy pan teraz coś czuje nieprzyjemnego? Nie. Nic? Nie. A jak pan się w ogóle czuje? Nie. Niech pan teraz uważa, chwileczkę. Tak. Czy pan coś czuje nieprzyjemnego? Tak. Co? Tak. Nie wiem, ale może... Może coś włączyć może. A co włączyć? Dlaczego? Bo jakiś zapach. Co to jest za zapach? Nie wiem, nie. Czy już wszystko dobrze? Tak. Czuje się pan zupełnie dobrze? Zupełnie. Chwileczkę, a czy już te przykre zapachy przeszły? Nie, nic nie czuję. Już jest... Nic pan nie czuje? Nie. Co się dzieje? Weźcie to. Weźcie to. Nie wiem, bo ja... Co się stało? Co? Co
Co się z panem stało? Nic. Nic? Wszystko w porządku? W porządku. A Już się kończy. Już się kończy ta operacja. tam? Pan jest muzykiem? Nie, skądże? Wydaje mi się, jak mi drętwiały palce, tak sobie brzdąkam po prostu. Jestem matematykiem. Wie pan, czasem jak się tyczy zepsuje, to ja lutuję. Taką mam pracę. Ale ma pan zamiar wrócić na studia? Tak, oczywiście, no, jeżeli to tylko będzie możliwe. No wie pan, myślę, że w tym roku mi się to nareszcie uda i niezależnie od problemów finansowych i innych, tylko że chciałbym zmienić wydział, znaczy pójść na biologię. Na biologię po fizyce? Nie wydaje się to panu krokiem wstecz? Fizyka przynajmniej posługuje się porządnym aparatem matematycznym, a... Ja poszedłem na matematykę dlatego, że ona w ogóle nie odnosi się do rzeczywistości, nie zajmuje się rzeczywistością. Mi się wydawało, że fizyka jest właśnie tą nauką, która tworzy system praw i zasad tak ogólny, że można nim opisać rzeczywistość, można nim opisać świat. Właśnie, że to jest ten klucz poznania rzeczywistości realnej. Pan myśli, że ta rzeczywistość jest tak szalenie ważna, żeby się nią tak okropnie przejmować? Skierowany z rozpoznaniem wstępnym padaczki objawowej. Na podstawie zdjęć rentgenowskich i arteriografii rozpoznano guz lewej okolicy ciemieniowej mózgu. Panie Franku? No? Mam do pana prośbę. Słucham, proszę bardzo. Chciałem pana prosić, żeby pan po prostu wpadł do mnie do domu, jeśli to możliwe. Oczywiście. Chodzi po prostu o to, żeby pan oddał parę książek, które mam tam z Biblioteki Uniwersyteckiej z Buwu. Mam już wyznaczony termin operacji, wie pan? Może komedii. To będzie... Laurus de la musique. O. Będzie panu ciężko, to są duże księgi. A to czy się zmieści? Ja sobie wezmę, wezmę osobno. No to dobrze. Proszę pana, czy pan się nie orientuje, dlaczego mój syn nie chce, żebym przyjechała? Proszę pani, no, nie wiem, no, mi się tak, wydaje mi się, że z tego, co ja wiem o szpitalu, to często chorzy mają takie okresy, Tak. chcą być sami. Tak, tak, rozumiem. Dziękuję panu. Do widzenia. Dobrze. Gazik, proszę. Dobrze. Dziękuję. Proszę, Andrew. Widzi mnie pan? Czy pan mnie poznaje?
Tutaj masz dobrze widoczny ten kawałek guza. Widzisz ten ciemny, okrągły taki fragment. To było w płacie ciemieniowym i to mu uciskało zdrową tkankę mózgu i dawało te napady epilepsji. Widzisz to dobrze? Tak. To by było, jakby mu nie robić operacji. No miałby jeszcze 2 miesiące agonii. Chcesz to zobaczyć pod mikroskopem? Nie. Czy to ci jest jeszcze potrzebne? Nie, to pójdzie do zbiorów. Po co? Taki jest zwyczaj. Pan tu przyszedł w poszukiwaniu zapewne jakiejś drogi dla siebie. Tak. I zainteresował się pan tym naszym życiem. Chce je pan lepiej poznać. No, chciałem wiedzieć, jaki jest sens tej... Widzi pan, żaden człowiek swojego życia nie poświęci dla pustki zupełnie. Więc jeżeli ludzie, którzy tutaj są i młodzi też są, Są sami. i odchodzą od tylu wartości, no to dlatego, że tu coś znajdują, prawda? Tak, rozumiem. Więc pan zobaczy tutaj te domki, w których mieszkają ci pustelnicy. My zawsze żyjemy bardzo na łonie przyrody. Nasze eremy są, można powiedzieć, tak wbudowane w przyrodę. I tutaj w tym domku drugi. Widzi pan pod tą wysoką gruszą, w tym domku mieszkał najstarszy z naszych ojców, który umarł w zeszłym roku, a wstąpił do zakonu jeszcze w zeszłym stuleciu, więc był 70 lat w eremie. A w ostatnim domku na lewo mieszka jeden z ojców, który się całkowicie odosobnił. Od dawna? Od 14 lat. U nas jest ten przywilej, że kapituła generalna może zezwolić na to, żeby człowiek, który bardzo potrzebuje tej samotności, żeby mógł nawet nie przychodzić na wspólne modlitwy i mógł pozostać zupełnie sam. I A jeśli umrze? No, jeśli umrze, to go chowamy.
Przeżywanie stanów, które potocznie nazywa się mistycznymi, wielu badaczy wiąże z układem limbicznym w mózgu. W regulowaniu tych stanów biorą udział substancje zwane neuromediatorami. Przyspieszenie przemiany określonych tak neuromediatorów może być wynikiem ukierunkowanego wysiłku psychicznego jednostki, może również nastąpić pod wpływem środków farmakologicznych, np. LSD. No po co żeś tu przyszedł? Ja wiem. Zaraz ci oddam wszystkie twoje rzeczy. Sam sobie dam radę. Sami sobie dam radę. My sobie sami damy radę, wiesz? To nie jest hotel, do którego mam sobie przyjeżdżać, wyjeżdżać. Jak się jest bardzo młodym, to się wierzy w te równania i się dąży do wielkich osiągnięć. Jak się jest troszkę dojrzałym, to myśli się nie tyle o sukcesie, ile o rodzaju zabawy, którą daje nauka, bo zdajemy sobie sprawę, że ani astronomia, ani fizyka, tak jak i inne nauki, nie dają absolutnego poznania, tylko w pewnej formie zbliżają nas do rozumienia. A
Przecież nikt z nas nie myśli, że równanie łapie za ogon, prawda? Prawdę jakąś absolutną. No zostaw to, no zobacz ile to kosztuje. 17,50. Zostaw. Myślałem, że nas już stać te. Ale ulung jest też dobry. Zawsze pijemy i nie ma co. W dniu dzisiejszym na terenie Uniwersytetu Warszawskiego doszło do zajść zakłócających tok pracy uczelni oraz porządek publiczny. W związku z ekscesami interweniowały grupy ORMO. Jest bardzo dobre powiedzenie, że elita to jest ta część społeczeństwa, która się czuje odpowiedzialną
za resztę. Otóż ja bym powiedział, że można to też odwrócić do pewnego stopnia, to znaczy elita chce być odpowiedzialną za resztę. Niewątpliwie naukowcy są uważani przez społeczeństwo i zresztą sami się uważają za elitę. To powoduje to, że oni chcą być odpowiedzialni. Fizycy w swojej pracy są przyzwyczajeni do swoistego sposobu rozumowania, swoistego ciągu dedukcyjnego, który prowadzi ich do wyciągania określonych wniosków. Przez to automatycznie schematyzują trochę wszystkie zjawiska społeczne i polityczne. No tak, naturalnie tu jest ten aspekt fachowości, znaczy czy naukowcy mówią tutaj o tym, do czego są upoważnieni, ale w każdym razie choćby z punktu widzenia jakiegoś moralnego, który jest ogólniejszym punktem widzenia niż czysto technicystyczny, taktyczny punkt widzenia, jakiś ekonomiczny czy polityczny. To przynajmniej z tego punktu widzenia. Chyba nie można się zgodzić na to, żeby żeby ludzie mieli wypowiadać prawdy tylko jako specjaliści. Wypowiadać swoje zdania tylko jako specjaliści. Znaczy mają oczywiście mają prawo wypowiadania zdań jako tylko ludzie, jako obywatele, prawda? Znaczy naukowcy właśnie jako ta elita czują się odpowiedzialni w pewnym sensie jednak mniej lub bardziej, często w każdym razie wielu z nich się czuje odpowiedzialnych za mniej lub bardziej całość, prawda, polityki, systemu społecznego i tak dalej, a nie tylko wąsko za zastosowania, powiedzmy, nauki do jakichś celów praktycznych. Z drugiej strony ja etatu nie mogę zatrzymywać poza granicę i tutaj jesień jest absolutnie krytycznym momentem. Także to jakoś leży w pańskich rękach w tej chwili, przy czym ja osobiście pana chcę uprzedzić, że to powinien być doktorat dobry i nie wiem, nie sądzę, żeby pan zdążył. No ale Powiedz tą grzankę, proszę. Zjesz jeszcze nacień? Co, jutro nam sprawdzą prasę i pojutrze się bierzemy do pracy. No, pojutrze jest niedziela. To tu przeszkadza? No wiesz, coś się dzieje w niedzielę zawsze. Gdzieś ludzie przychodzą, trzeba troszkę być w domu. Nie wiesz, w niedzielę mam, wiesz, spokój tutaj jest i są takie warunki, jakie właściwie przez cały tydzień się nie można doczekać. Ale wiesz, niedziela jest niedziela, no. Trzeba troszkę pomieszkać. A ty co? Nic, myślałem, że wiesz, że trochę nadgonimy. No tak, stary, no ale przecież trzeba pożyć poza robotą.
Wiesz, no, najśmieszniejsze jest to, że w świdrującym bólu ja się budzę w nocy i trzęsę ze strachu. No, zmiany w EKG masz niewielkie. To jest po prostu nerwica serca. No nic, no cieszę się, bo znaczy tylko nerwica. Co to znaczy tylko? Bałem się, że to będzie coś poważnego. Nie ma się z czego cieszyć. Masz 30 na karku. Nie mam jeszcze 30. Niewiele ci brakuje. Masz już początki zmian w naczyniach wieńcowych. Już w tym wieku już się zaczyna jazda w dół. Już nie będzie coraz lepiej, będzie coraz gorzej. Organizm ci zacznie wysiadać. To wszystko, czym się interesowałeś, dotyczy ciebie także. Masz ciało i ono cię ogranicza. Co mi każesz? No nic ci nie każe, ja ci w ogóle nic nie mogę kazać, mogę ci tylko poradzić, żebyś musisz po prostu zacząć żyć mniej intensywnie. To, coś sobie zaplanował na 3-4 lata, rozłożyć na 5-6, po prostu musisz zwolnić tempo. Na 5-6, tak? To znaczy... Nie no, przecież to kompletny nonsens. Ja już jestem spóźniony, ja straciłem lata, wiesz? Nie wiem, ja żyłem za mało intensywnie, dopiero teraz chcę żyć intensywnie. To co mi proponujesz, to jest no... Ja nie wiem, no, mam być inwalidą psychicznym, półtrupem normalnym, tak? Dobrze, no jak ja ci mam pomóc? Nie wiem, przychodzę do ciebie po to, żebyś mi dał jakieś piguły, żebym mógł pracować. No oczywiście dostaniesz piguły, tylko zdajesz sobie chyba sprawę z tego, że to są półśrodki. No ja wiem o tym. No i co? Jest to mój wybór, moja sprawa, w końcu przychodzę do ciebie tylko po to i... Ja nie wiem, no, ja chcę żyć tak jak chcę i nie wiem, chcę zdechnąć w biegu. To się bardzo ładnie mówi, ale zdaje się, że masz bliskich. Nie jesteś sam. W krytycznych momentach zawsze niszczysz preparaty. Mógłbyś teraz nie